Siemka, ja jestem Adacho i kiedy na przełomie lutego i marca 2018 zaczynałem grać w Dokana, w grze było kilkanaście kart o rzadkości LR. Było ich bodajże 12 czy 15. Obecnie w maju 2026 jest ich ponad 180, z czego ponad 120 to są karty, które zdobywa się w wyniku samonowania, czyli generalnie możecie je trafić, możecie równie dobrze ich nie trafić. Wczoraj przypomniałem sobie, że ostatnio na live'ie z Samonów nie zrobiłem jeszcze jednej rzeczy, którą miałem zrobić, a mianowicie te Summon Pointsy, które zdobywa się za pośrednictwem samonowania na nowych banerach, postanowiłem zrobić Samona na banerze karnawałowym, czyli na banerze, z którego nie miałem tylko i wyłącznie tej karty. Gomę ostatnio trafiłem, Broliego trafiłem od razu jak wyszedł, Gogetę zresztą tak samo, Blacka też, Kalifla gdzieś tam wpadła po drodze, tych panów ostatnio wziąłem za coiny, ten Shinhana też trafiłem ostatnio tak jak Pajku Hana, no i tylko ten Gohan. To była jedyna karta legendarna, której do tej pory nie miałem w Dokanie. Mówię nie miałem, bo wczoraj udało mi się go trafić w single summonie, właśnie za ten bilecik. A to oznacza, że jak sobie wejdę w listę postaci, wejdę sobie w przykładową legendarkę, wejdę sobie w Link Legendary Power, który łączy wszystkie legendarki w Dokanie, to pierwszy raz od ponad 8 lat będę widział podświetlone wszystkie ikonki. Pierwszy raz od ponad 8 lat mam wszystkie legendarki w Dokanie, ale to wiąże się z tym, że ostatnio mam naprawdę olbrzymie szczęście. Bardzo, bardzo duże szczęście. Jeśli nie jesteście tego świadomi, bo podejrzewam, że część z was nie jest tego świadoma, bo mówiłem to tylko na live, gdzie nie było wszystkich osób. Ostatnio samonowałem, tak, Birusa też udało się trafić. Mogę wam tutaj wkleić, powiedzmy, zapis, jeśli będę mógł go sobie z kika pobrać. Marcia, tutaj musi być Birus. Jest. Jesteś moim amuletem. Dobra, ale jaki wirus ma być? No już trafiłem go. Robiłem też samony na ultra super villainie w Vegecie. Trafiłem go w 150 DS-ach. Piccolo trafiłem w 300 DS-ach. Vegetę trafiłem w 300 DS-ach. Majin Vegetę trafiłem w 200 DS-ach 3 razy. Z czego w pierwszej rotacji 2 razy, w pierwszym samonie w ogóle. Dabura poszedł w 150 tiketach. Z rocznicy jest wszystko trafione. Ostatnio na live'ie trafiłem 2 razy Gammę 2 i Piccolo, więc mam ich już również. Tego Gohana trafiłem za tikety darmowe, tak samo jak tego wspomnianego Gohana. 16 ostatnio też trafiłem, Goma wleciał. Czy wy tutaj widzicie, co się dzieje? Ja dosłownie mam wszystko. Akurat tak się składa, że nie mam tego banerowego szampy, który by mi się dzisiaj przydał, ale no może nie wszystkie Dokkan Festival Exclusive mam karty, bo są karty, których nie mam pokroju Sela, Slaga, Toppo, Freezy czy Androidów, no to są akurat chyba jedyne, których nie mam. No i Goku oczywiście, który ostatnio wyszedł, ale boję się, jak głośny i jak sromotny będzie mój upadek i jak bolesne będzie obudzić się z tego snu, który trwa. Jeśli się zastanawiacie, co w tym filmie jeszcze, chciałbym wam też zrobić coś innego niż zazwyczaj, bo jak domyślacie się, coś tam sobie poklikamy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że chciałbym zrobić drużynkę łączącą te dwie karty, czyli Birusa i tego Vegetę. Ostatnio trafiłem ich i ani razu jeszcze nie korzystałem z tego Birusa, nawet nie ma jeszcze linków zrobionych, ale chcę też wykorzystać tę okazję, żeby nowym graczom dać pewną radę. Mamy tutaj w związku z celebracją Gohan Goku Goten Day takie książeczki, które są co roku rozdawane, tyle że sprawa wygląda w tym roku nieco inaczej, bo możemy wziąć za te książeczki za darmo jedną kartę legendarną. No niestety za wszystkie te książeczki, bo będzie rozdanych w sumie 20, ja już mam 17, ale pewnie się zastanawiacie, która z tych kart jest dobra, bo są tutaj też karty, które są solidne. Na pewno ta żółta Pan jest kartą, która jest solidna, tylko że jest to karta, która jest w ogólnej puli SSR-ek, więc możecie ją trafić w każdym praktycznie samonie, podczas kiedy tych legendarek nie możecie trafić w każdym samonie, bo niektóre są, w zasadzie czy jest tutaj jakiś Dokkan Festival Exclusive? Nie. Są to wszystko karty, które są w ogólnej puli SSR-ek, ale nie ma ich dostępnych na banerach Dokkan Festival. Czyli jeśli będziecie sobie robić samony na Goku i Birusa, tych kart nie możecie trafić. Tutaj też nie możecie ich trafić. One są dostępne na banerach Legendary i na banerach karnawałowych, no nie? Więc zdecydowanie bardziej opłaca się wziąć kartę legendarną, nawet pomimo tego, że pod kątem obecnej mety nie są to w większości karty jakoś szczególnie grywalne. Nie mówię, że wszystkie, ale no chociażby ta Pan jest świetna do drużyny z GT. Jeśli chodzi o resztę kart, część z nich już dostała EZA, nawet nie wiem, czy nie wszystkie dostały EZA. Też dostał. Okej, czyli wszyscy tutaj mają EZA, to oznacza, że przez długie lata te karty już się nie będą wzmacniać, bo wątpię, żebyśmy dostali Super EZA jakoś niedługo jakiejkolwiek z tych kart, więc okej.
Zasada jest raczej taka, że bierzecie karty, których do tej pory nie macie. Jeśli nie macie wielu kart, to wtedy możecie się zastanawiać, która jest z tych najlepsza. Ja mimo wszystko z tych, które tutaj są, polecam wam Pan. To jest mój pierwszy wybór. Jeśli chodzi o resztę kart, to tak naprawdę żadna z tych kart, pozwólcie, że to sprawdzę, nie. Ten Goku SSJ3, ten Gohan SSJ2, to są karty, które już lepsze nie będą, bo już dostały Super Eza. Ja głupoty gadam. Ten Goku nie ma Super Eza. To mi się popierdoliło. Ja już mu podświadomie dałem Super Eza, bo chciałbym, żeby on był lepszy. No ale okej. Więc tak, tylko ten Gohan ma Super Eza. Jak widzicie, dla osób początkujących to jest ta taka elektryczna poświata. W tym przypadku Gohana jest to elektryczna poświata fioletowa. Więc tak na dobrą sprawę mamy tutaj karty, które mają już Eza. Jedna z nich ma Super Eza, ale niektóre w ogóle nie są jeszcze ruszone. Bo na przykład ten Goku z filmu z Turlesem, on nie jest jeszcze ruszony, on nie ma Eza. A to oznacza, że on za jakiś czas będzie lepszy. Czy miałbym wam go polecić? To jest też raczej karta dość sytuacyjna. Ona ma oczywiście sporo kategorii, jak na to, że chociaż jak na to, że to jest Goku, to nie ma aż tak wielu kategorii, ale 10 kategorii i na pewno bardzo popularne kategorie. Ale to jest karta, która jest raczej przeznaczona do grania przeciwko wielu przeciwnikom, plus ma bardzo słabą mechanikę, czyli po zadaniu ostatecznego ciosu dostaje dopiero jakieś buffy. Na pewno w przypadku Eza to będzie tak, że będzie to poprawione, zostanie to zmienione w taki sposób, żeby ta karta nie bazowała aż tak bardzo na zadaniu ostatecznego ciosu, ale nadal jest to karta, która moim zdaniem ma słabą podstawę do tego, żeby... W sensie może zostać odświeżona i będzie świetna, ale często jest tak, że karty, które mają słabą podstawę, po Eza też mają nadal słabe statystyki, które się średnio starzeją. W przypadku kart pokroju, dajmy na to tego Ultra Instynktu, nie? Ultra Instynkt akurat już dostał Eza, więc on już tam dostał swoje drugie życie, pewnie dostanie jeszcze niedługo kolejne, trzecie życie, ale karta, która bazuje na uniku, starzeje się znacznie lepiej niż karta, która ma same tylko i wyłącznie statystyki, bo unik zawsze działa tak samo, chyba że jest przeciwnik, który nie bazuje na uniku. Akurat w przypadku tej karty to jest tylko i wyłącznie 70% uniku, są karty, które mają więcej uniku i to nie jest karta, która obecnie jest grywalna, natomiast kiedyś w przyszłości może być. Ja na pewno będę się decydował na wzięcie tej karty. Dlaczego? Resztę mam na 100%, tutaj jakby troszeczkę się kieruję innymi zasadami, bo resztę kart mam na 100%, więc duplikatów nie potrzebuję. Tę kartę mam na 2 duplikatach albo 3 z tego co pamiętam, więc biorąc kolejny po prostu on się nie zmarnuje i zrobię to mimo tego, że to też jest karta, która ma w zasadzie same statystyki. Statystyki, tutaj robi kryta, statystyki, wyprowadza dodatkowy atak. Ta karta nic nie robi, ona nie ma uników. Tutaj podnosi sobie defa, tu podnosi ataki defa, ona nic nie robi. Nie ma scoutera, nie ma dodge'a, nie ma redukcji damage'a, nie ma gardy, nie ma zmieniania orbów. Ta karta jest obecnie bezużyteczna i szczerze szybko po swojej premierze była bezużyteczna. Ale moim zdaniem ta karta to jest zbyt ekscytujący moment w anime, żeby ona została spieprzona. Więc troszeczkę też liczę na to, że karta z Goku i Gohanem z Cell Games to będzie coś, co zostanie ulepszone. Bo jak na przykład patrzę na Bardoka, Bardok już akurat został odświeżony, on ma Eza, więc tutaj większych szaleństw nie będzie. Musiałbym zobaczyć na swojego Bardoka, bo tutaj na podglądzie jest dopiero... warunek, który sprawia, że dostajemy dopiero jakieś statystyki, kiedy jest przeciwnik o nazwie Frieza. To nie jest mechanika, która w 2026 roku i nawet już w poprzednich latach była uwielbiana przez fandom, więc też wam daję radę, w jaki sposób też patrzeć na to, czy karta jest dobra do wszystkich eventów, czy jest raczej zbudowana w taki sposób, że twórcy chcą, żebyśmy używali jej w konkretnych walkach. No bo umówmy się, że walk, w których walczycie z Freezą i ten warunek byłby aktywny, jest dość mało. Więc też nie chcemy sobie wiązać rąk w taki sposób. Jest jeszcze ten Kaioken Goku, który ogólnie jest, no niby został odświeżony, ale jego największą bolączką jest to, że jego redukcja damage'a jest przypisana do każdej czerwonej kuli zebranej. To nie jest łatwe, żeby zebrać na przykład 10 czerwonych orbów, a wtedy nawet z 10 orbami dostaniecie tylko 40% redukcji damage'a, czyli coś, co mają normalne karty w bazie. Nawet mają więcej redukcji w bazie. A tutaj mamy horrendalny warunek, więc no niestety karta defensywnie słaba, ale potrafi jebnąć. Mimo wszystko, ja bym się na waszym miejscu kierował zasadą, że jak nie macie jakiejś karty, to po prostu ją bierzecie ze względu na to, żeby uzupełniać waszego boksa, bo jeśli się okaże, i tak było kilka razy w moim przypadku, że weźmiecie coś za coiny, albo weźmiecie jakąś kartę za darmo, to potem możecie od razu trafić ją w Samonie i to nie będzie satysfakcjonujące uczucie. Ja tak miałem z czerwonymi coinami. Pierwszą kartą bodajże, albo drugą, którą wziąłem w życiu za czerwone coiny, był SSJ4 Vegeta
ten czerwony z 4. rocznicy. Bardzo go chciałem i po miesiącach oczekiwania wziąłem go za czerwone coiny, za 500 czerwonych coinów i tydzień później go trafiłem w Samonie. I mówię, okej. Dziękuję. Eneduelike Fake, w sumie zrobimy sobie chyba ten evencik, on jest nowszy. Ja mam wszystkie misje tak naprawdę zrobione, więc mogę sobie tutaj wymyślić, co bym chciał zagrać. Zagramy w ten najnowszy event. Podoba mi się to ze względu na to, że mamy tutaj 2 przeciwników. Są to najnowsi przeciwnicy, God Goku i Beerus. Ostatnio na live robiliśmy sobie te misyjki. Myślę, żeby tutaj zrobić to właśnie drużyną Realm of Gods. Taką szaloną drużynką. Czyli mamy tego... Najchętniej to bym zagrał Xenoverse, tylko że kurwa, no niestety ta Tora jest wyłączona, Toła w zasadzie, Mirai Toła. Toła jest wyłączona, bo ona ma leader skilla z nukiem i nuki są wyłączone w takich eventach. Totalny bezsens. Mogliby to zrobić w taki sposób, że tą Tołą mogę grać, jeśli nie mam jej na liderze. Nie wiem dlaczego nadal tego nie zmienili, ale okej. Zagramy sobie tutaj, bo chcę spróbować Beerusa. Jeśli chodzi o Beerusa i jego build, dałem mu jego orby. Linki są zrobione na 7, w zasadzie większość to jest 7. Jeśli chodzi o statystyki innych kart, być może będzie was to obchodzić, to wam też pokażę. Goku na 55, ci są, wow, im nawet nie dałem, im nawet nie dałem ukrytego potencjału. Co tu jest, czemu tu jest? Trzeba to naprawić. No, się zapomniało mnie, przepraszam, zapomniało się. Chętnie też bym spróbował tę drużynkę, ale ona jest już troszeczkę starsza. W sensie, no ja wiem, Majin, Vegeta i Dabura to są świeże karty, ale... To są świeższe karty. Beerusa chcę po prostu sprawdzić, bo ani razu jeszcze nim nie grałem. I nawet chętnie wrzuciłbym sobie do drużyny tego banerowego Shampę, mimo tego, że on jest słaby. Ale wrzuciłbym go ze względu na linki. Teoretycznie mógłbym nawet poczekać na to, że jak za kilka dni wyjdzie Eza do Whisa i Super Eza do Whisa i Beerusa. I wtedy na pewno te karty byłyby tutaj mile widziane, zwłaszcza pod kątem linków. Natomiast nie chce mi się czekać. Mam dzisiaj ochotę nagrać tego dokana. Zwłaszcza, że jak za parę dni wyjdzie kolejna legendarka i jej nie trafię, to ten film będzie nieaktualny, bo już nie będę miał wszystkich legendarek w dokanie. A kiedyś to szczęście musi się skończyć. Podziwiajcie piękne animacje. No to jest manga. To jest manga. Sagamoro, czekamy. No dobrze. Wygląda sytuacja w taki sposób, że mamy tutaj 2 karty, które są nietykalne na samym początku. I one są nietykalne 2 razy, więc... Nie chciałem tego robić. Ale niech będzie, że tak zrobię. Kliknęło mi się. Wolę zaatakować Beerusa. Szczerze? A, dobra, nie będę już resetował. No jestem trochę głupi. Tak to się składa, że no macie tutaj do czynienia z głupim graczem. Kliknęło mi się. W ogóle ta animacja też jest trochę... Widzicie to? Na początku ja uderzam tego Goku i słychać dźwięk uderzenia, a dopiero potem pokazuje się ten cut-in, jak to się mówi, że dodżuję, że unikam. I to jest trochę mylące ze względu na to, że jak słyszy się to uderzenie, to już w głowie mi się pojawia lampka, że okej, karta nie uniknęła, że zaraz przyjmę obrażenia, a tutaj to jest troszeczkę inaczej zanimowane. No ale okej. Mieliśmy tutaj Exa. Co ja wam chciałem powiedzieć? Odnośnie tego dokana. Już ostatnio marudziłem na ten temat, że Beerus i Goku pojawili się zdecydowanie za wcześnie, ale nawet bym powiedział, że to nie jest największa bolączka obecnie tej gry, bo tak jak Gepi myślę, że dobrze zaczął, bo zmiany, które się pokazują w dokanie są pozytywne, chociażby nawet te zmiany, które teraz wejdą, że będziemy mogli wszystkie karty N, R i SR sprzedawać za jednym zamachem. Tu chyba dodżyk będzie, tak? Znaczy nawet na pewno. Tutaj w przypadku tego fioletowego Goku nie wiadomo, czy on będzie unikał, czy nie. Ale jak to jest, że na japońskiej wersji ten update jest już w grze od 2 tygodni ponad, a my go dopiero będziemy mieli w czerwcu? Co to ma być? Ja nie wiem, jak myśmy wtedy wytrzymywali, jak Global był pół roku za Japonią, ale tak jak się cieszyłem na tę synchronizację i uważam, że to jest najlepsze, najzdrowsze przede wszystkim, co może te gry spotkać. Fajnie, że tutaj Super został uniknięty. Tak, to co się obecnie dzieje jest dramatyczne. W ogóle zwróćcie uwagę na ilość kontentu w tej celebracji. Ja wiem, że jeszcze będzie jedno pobranie danych i dalsza część kontentu, która wyjdzie za parę dni, ale my obecnie tak naprawdę nie mamy po co samonować po tego Goku i Beerusa, bo w związku z tym jest jedna misja. Bo jest jedna misja, nie wiem czy to jest za 3 DS-y, czy za 5 DS-ów, czy za jednego w ogóle DS-a, że trzeba ten event, który teraz robię, zrobić kategorią Realm of Gods. No ale jeśli ktoś na przykład samonował na rocznicę i ma ogólnie karty z EZA i tak dalej, to myślę, że sobie poradzi bez tych nowych kart. A nawet weźmie sobie na przyjaciela jakiegoś Beerusa czy jakiegoś Goku, więc o czym my tu w ogóle rozmawiamy? Dobra, tutaj mamy dodżyki. Szkoda, że tutaj się nie udało
zaatakować Birusa wszystkimi atakami, no ale to moja wina, bo paluszki miałem już zniecierpliwiony, już chciałem klikać. O! Będzie soundtraczek Birusa leciał. To też jest dość ciekawy soundtraczek, nie? Jakieś baby w tle. Nie słyszałem jeszcze tego soundtracku. Może go nawet trochę zgłośnie? Dobra, ten Goki staje się silniejszy z każdą turą, ale ja się go nie boję. Gepi sam pisał tekst tej piosenki, nie wiem czy wiecie. Okej, jeśli chodzi o tego Vegetę, on tak naprawdę jest grywalny w kategorii Realm of Gods. Jedyny warunek, który obecnie tyczy się kategorii crossover, której oczywiście w drużynie nie mam, to jest to, co tutaj widzicie na środku, czyli 30% redukcji damage'a przed atakowaniem dostajemy, jeśli wszyscy są w tej samej turze. Tego akurat nie będę robił tak czy siak, bo jakby to nie ma sensu obecnie, to... Ty, co to jest za Battle Motion? Bo nikt mnie tutaj nie atakuje przed moim atakowaniem. Co to jest za Battle Motion? Ten Vegeta ma w miarę ładny Battle Motion. Czy Beerus ma Battle Motion? Ja pierdzielę. No dobra, takie typowe dla niego, ale trochę nudne. Ale to? Jeszcze ten dźwięk? Ja pierdzielę. Ty, no normalnie jedno z najlepszych Battle Motion w grze. Gdzie ja tego Beerusa chcę wrzucić? Bo tutaj Vegety się dobrze linkują, a ten Vegeta za chwilkę będzie mógł się zmienić od 4. tury od początku bitwy. No to panie kolego, jesteśmy w drugiej, więc ja go zostawiam w rotacji, on się zaraz transformiren i mamy tutaj tak. Scouter, Realm of Gods Enemies, no oczywiście mamy Realm of Gods Enemies, więc tutaj gość jest silniejszy nieco. No ja go tutaj wyrzucam, tak naprawdę no on ma linki Prodigies, to też się z Vegetą łączy, ale ja go chcę tutaj wyrzucić, więc zrobimy sobie tak. Ten Vegeta nie musi zbierać jakiejś dużej ilości orbów, on wystarczy, że będzie miał pełen pasek, a tak się składa, że tego Vegetę ja chętnie tutaj wyrzucę potem z rotacji, bo sprawa z nim wygląda tak, że on sobie wzmacnia te staty na 3 tury. Czyli jeśli go trzymamy w rotacji i on wraca jakby nie w następnej, tylko w jeszcze kolejnej turze, to te statystyki będą wzmocnione. Ale on jednocześnie jest silniejszy na 3. slocie. Jak widzicie, atak def 300, jeśli atakuje jako 3. atakujący, więc optymalnie tym Vegetą jest robić tak, że wrzucamy go na 1., 2. slota i potem w następnej turze jest na 3. i wtedy on wykręca największe liczby. Więc tak sobie właśnie zrobimy. Mam nadzieję, że tutaj nikt się nie przewróci, bo ja nie wiem jak w sumie defensywnie te karty się prezentują. No ten Vegeta Super Villain, no mam tutaj duże oczekiwania. 53 miliony sobie wykręca. On chyba miał też jakieś efekty, właśnie tutaj atak breaka, ale on też niweluje negatywne efekty. W tej walce akurat to chyba nie jest obecne. Szczerze nie wiem, czy ja to przeżyję, czy nie. No tutaj nie ma... Nie ma przewagi typu, a gość to tankuje 2-cyfrówką. Chociaż on ma gardę chyba, nie? Czy nie ma gardy? Nie no, tutaj jest do góry strzałeczka, on nie ma gardy. Dobra, byłoby pięknie, gdyby ten Vegeta wyprowadził 3 super ataki, bo każdy ten super atak podnosi nam statystyki i ten Vegeta będzie czołgiem w następnej turze, w 4. turze i wtedy nawet mam już plan. What the shit, jaki tu mam plan? Mamy w 4. turze jednego Ultra Instincta, którego zmieniam na Vegetę Blue Evolution i on jest tankiem na 1. slocie. Na 2. slocie transformuję... O, Birusa bije. Cicho. Proszę, przeżyj to. A, to mój bije. O kurwa, co jest? To mój bije. Ja myślałem, że to ja przyjmuję obrażenia. Dobra, ty, jestem już stary. Jestem za stary na te gierki. Teraz ja to... A, bo on ma kontry. Dobra, zapomniałem. Nawet to na streamie było mówione, że ten gościu Beerus ma kontry na te ataki. Fajnie, fajnie. Zapomniałem o tym kompletnie. Gdybym wiedział, to bym go wstawił może... Chociaż bez sensu na 1. slota go wstawiać pod te super ataki, bo tutaj na 3. slocie też są 2 super ataki. Elegancko. Patrzcie, co się dzieje w następnej rotacji. Błagam, niech to przetrwa do następnej rotacji, bo mamy Blue Evolution Vegetę, God Vegetę i Blue Vegetę. To jest koniec. To jest koniec. Ja teraz zmieniam trochę taktykę. Ten gościu ma 100% redukcji, więc wrzucam go tu. Szkoda, że ten nie jest przetransformowany. 1 tury zabrakło. Mielibyśmy tutaj też gwarantowany dodge, więc mielibyśmy praktycznie luzik. Ale ja mu nie ufam. Ja mu nie ufam, bo on ma 50% plus 20%. To już miał jednorazowo, nie? Ale nie ma redukcji. A ten Goki ma... On ma 80% szans na dodge'a i 70% redukcji. No ta karta jest chora. Lecimy w Beerusa.
pięknie, Vegeta ma pełen pasek, on tu jest nietykalny, pamiętajcie, jakby tutaj orby spuścić, żeby było dobrze. Kiedyś nie krytyk, dawno temu, 2012, reklamował swój sklep z koszulkami i tam był taki pająk, który wisiał nad szklanką wody na pojedynczej pajęczynce i był napis, jak się spuścić, żeby nie wpaść. Wtedy myślę sobie, fajna koszulka z pająkiem. Dzisiaj sobie myślę, o no, Kringe. I ten meksykański kot. No dobra, nieważne. Birusa myślę, że tutaj kończymy w tej turze. Zwłaszcza, że Vegeta się odpala. Ostatnio mówiłem to na streamie. Ten Vegeta jest chory. To był przyjaciel Vegeta. Albo mój. Możliwe, że to był nawet mój Vegeta. Ale nie pamiętam już dokładnie. 200 milionów wykręcił. Wiadomo, warunki musiały się tam spełnić. Jakiś ten też saporcik jeszcze był. Ale on wykręcił w swojej turze z Active Skillem 200 milionów. Chore. To jest większa liczba niż wykręca Goku SSJ4 z Dragon Ball Daima. Dobra, byłoby miło naprawdę tutaj tego Birusa dobić, bo to chyba on puszcza super ataki, a ta karta nie ma gwarantowanego dodża. Więc bum, jakiś krycik, nie? Nie wszedł, bum, jeszcze jeden, okej. Ta karta jest świetna, ten Goku Blue. Saiyanie naprawdę nie mają limitów. Swoją drogą chyba zbliżamy się niedługo do... No nie, o nie, dobra, umarł. Trochę wolniej animacja tutaj wpadła. Elegancko. O, teraz Goku unika, to nieważne. Mam tutaj scouter, więc nic się złego nie wydarzy. Science Have No Limits, ten Goku Blue Vegeta, AGL sprzed kilku lat, oni są już powolutku w zasięgu EZA. Ja myślę, że ta karta powinna dostać naprawdę mocne EZA. Może nie są aż takim, chociaż... Czy są memem jak Raditz? Raditz na pewno w community do Kana był większym memem, ale We Science Have No Limits to wykraczało w ogóle poza Dokana. Patrzcie, co się teraz dzieje. Mój ultra super villain Vegeta już nie jest ultra super villain. I teraz te jego warunki, jakiś bączek... Aaaa! Kocham wiosnę, ale owady... Nie przychodźcie do mnie, dobra? No i kurwa, nie zobaczyłem, jak się Wgoda zmienia. A weź. Dobra, nieważne. Mam tutaj Vegetę i wygląda na to, że to jest w ogóle koniec. Ten Vegeta, czy on ma Active Skilla? No tak średnio. Aha, tutaj by się wyświetliło. Tak średnio. On coś robi takiego imponującego? No, negatywne efekty sobie tam wyłącza. No jest gość potężny. Jeszcze sobie tutaj zrobimy animacyjkę. Kurde, w 4 tury się udało? W zasadzie no ja już tutaj dzielę skórę na żywym niedźwiedziu, ale ten niedźwiedź to równie dobrze można byłoby powiedzieć, że już wita się z gąską. On już myśli o niedzieli. Jest musztarda po obiedzie. Pięknie. W ogóle nie wiem, czy jesteście świadomi tego, że Poison Labo, rysownik Dragon Ball Kakumei, fanowskiej mangi, kusi, żeby tego Vegetę wypróbować, wiecie? A boję się, że ten gość tutaj już zrobi całą robotę za niego. Ale nie chcę ryzykować, więc po prostu zrobimy tak. Poison Labo i kilku innych fanowskich animatorów, no on też jest teraz animatorem, pracowali przy animacjach kart z 10. rocznicy w Dokanie. Konkretnie Poison Labo, z tego co pamiętam, robił SSJ4 Vegetę. Albo SSJ4 Goku. 100 milionów sobie wykręcił. No, pięknie. Nie wiem, jak on wykręcił 200 wtedy, bo tam były jakieś supporty chore, ale uwierzcie mi na słowo. Niech on nie kończy tego. A chyba to skończy. Chcę zobaczyć jeszcze atak God Vegety. On chyba krytuje, bo ma pełen pasek i w ogóle active skill. To jest kryt gwarantowany. No, on to kończy. A chciałem zobaczyć atak Super Vegety. No, suffering from success, jak to się mówi. Mam za silne karty. Chociaż to nawet nie jest moja karta, tylko przyjaciela. Ale jest KO Screen. Ogólnie Birus, czy sobie poradził? No gościa widzieliśmy raz. A Ultra Super Villain Vegeta sobie poradził sobie. Pięknie przetankował na samym początku. Myślę, że nawet tutaj możecie skopiować ode mnie tę drużynkę. Szczerze, to tam była jeszcze jedna karta, z której ja chyba nie korzystałem. A, nie. Te Blue Boysy z Rofa, z Resurrection of F, to ja ich wyrzuciłem na rzecz tego Ultra Super Villain Vegety. Tak wyglądają moje drużynki w ogóle. Drużynka do linkowania. Jakaś tutaj mieszanka o nazwie Boom Bitwa. Tu jest drużynka z GT, którą nazwałem Tototaro. Tu są sami widzicie. Chodzi o Majin, no nie? Majin, nie? Fraglesy, Xenoverse. Tutaj jest ten John 1000, H1000, ulepszony, no bo mam już tutaj Gammę, Gohana i Piccolo. Daima, też ulepszony, bo z Gombao wrzuconym. Szefowie Wielkiej Wycieczki, piękna drużyna, kocham was.
No i John Dragon Ball z Saiyan Sagi. Tym Piccolem też bym chciał sobie zagrać, nie? Razem z tym drugim jest świetny, ale kurde, no gdyby było więcej kontentu, to bym chętnie grał. Tylko jak oni dodają jeden nowy stage, który trzeba zrobić raz, czy tam 2, czy 3 razy, to dzięki wielkie. Dodawajcie nowe misje. Z nowymi, gdyby na przykład była misja Saiyan Saga, Majin Buu Saga, Realm of Gods, Xenoverse, to bym klikał tutaj tymi drużynami. A tak to celebracja się pojawia. Ktoś ostatnio powiedział, i się z tym zgadzam, karty w Dokanie wychodzą za często. I to jest po prostu już taki przemiał, że jakość spada, nie ma opcji, żeby skorzystać ze wszystkich kart w nowych misjach, bo już co chwilę wychodzą kolejne i zapominamy o poprzednich i po co ja samonowałem po tego Daburę, skoro z niego w ogóle nie korzystam. Gdyby było tak, że jedna karta wychodzi na miesiąc, to one byłyby pewnie bardziej dopracowane, człowiek by się bardziej cieszył, bardziej by to doceniał. Ale z pozytywnych wieści Dokkan Frontier, uwielbiam ten tryb. Dajcie mi tego więcej. Bardzo mnie cieszy, że Namek Saga też jest tutaj wrzucona. Czekam na wielką celebrację związaną z Namek Sagą. Tyle. Taki duży film, w którym powiedziałem parę rzeczy, pokazałem parę rzeczy, pochwaliłem się trochę. Wszystkie legendarki w Dokkanie. 8 lat zbierania. W końcu się udało. Pewnie na jakiś czas, no nie? Ale będę starał się, żeby każdą legendarkę trafić. Chyba że będą jakieś osrane banery Legendary, coś tam, to wtedy skip. Dajcie znać, jak tam u was? Samony i w ogóle, i tak dalej. Miłego dnia wam życzę. Aha, i lajka zostawcie. Dziana!